Naprawdę mogę śmiało powiedzieć, że spotkałem pracowników, którzy nie potrafili sprzątać, gotować, wykonać naprawdę czasem bardzo prostego, błahego dla nas zadania, tak? Bo nigdy tego nie musieli robić. To bardzo ciężki biznes, on się wydaje być bardzo łatwy, natomiast branża konkurencyjna wokół tego biznesu jest okrutna. Jest tak bardzo okrutna. Do tego stopnia na przykład, że przecinanie kabla z prądem na przykład jest już normą w tej branży. Firma, która tak naprawdę stworzyła się troszkę przypadkowo, oczywiście z jakiegoś spotkania z X znajomym, tak, z branży biznesowej, zróbmy coś, więc zrobiliśmy, otworzyliśmy, ale w momencie, kiedy otworzyliśmy, to zostałem z tym sam. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Druga Strona Sukcesu. Moim dzisiejszym gościem jest Maciek Woźniak. Maćka poznałem przez naszego wspólnego znajomego, inwestora, który jest taką postacią, która raczej wolałaby pozostać anonimowa, aczkolwiek udało nam się z Maćkiem połączyć, gdzieś tam zaczęliśmy albo zaczynamy współpracować na różnych polach i dla mnie osobiście Maciek jest bardzo ciekawą postacią, bardzo ciekawym przedsiębiorcą, który ma dużo do powiedzenia o swojej historii, robił bardzo ciekawe rzeczy, różne rzeczy, przez co ma bardzo szerokie spektrum patrzenia na biznes. Maciek, czy mógłbyś przywitać się z widzami i powiedzieć, co do tej pory robiłeś i czym zajmujesz się teraz? Witam wszystkich widzów. Dziękuję za ciepłe przyjęcie. Faktycznie poznaliśmy się przez bardzo ciekawą osobę, która pozostaje anonimowa dotychczas. Nie chcę się afiszować. Ja faktycznie mam duże doświadczenie w różnych branżach, bo tych firm i branż się troszkę nazbierało przez paręnaście już lat. Mam nadzieję, że trochę zaciekawią Was te historie, bo moje prywatne opinie na temat rynku, na temat biznesu i na temat całego otoczenia, tego jak żyjemy i co możemy zmieniać i jaki mamy wpływ na innych z nas. Powiedz, od czego i kiedy zaczęła się Twoja przygoda z byciem przedsiębiorcą? Moja przygoda zaczęła się tak naprawdę w wieku już nastoletnim i może do końca nie przedsiębiorczym, natomiast mam rodzinę przedsiębiorczą, więc ta przedsiębiorczość zaczęła się tak naprawdę od takich lat bardzo nastoletnich. Już w wieku 12 lat przebywałem w firmie mojej mamy, miałem możliwość sobie dorabiania i z jednej strony można powiedzieć, że byłem pracownikiem, a z drugiej strony no jednak to firma rodzinna. Miałem możliwość wyrażania swojego zdania, miałem w ogóle wpływ na jakiekolwiek zmiany w firmie, mimo młodego wieku. I od tego się zaczęło, natomiast moja historia przedsiębiorczości w ogóle bierze się od dziecka, bo nawet w życiu prywatnym miałem takie zachowania, które by wskazywały, że tutaj jestem tą władczą stroną i tutaj mogę taką powiedzieć anegdotkę, w której naprawdę od samego młodego mojego dzieciństwa cała rodzina do dzisiaj mówi na mnie prezesik. Wiesz co, ja to widzę tak, że niektóre osoby po prostu mają pewne cechy, które naturalnie pchają je na tą drogę, tak? Możemy sobie zaraz porozmawiać o tych cechach, ale jeszcze powiedz o swojej historii. Myślę, że może to nie są naturalne cechy, tylko myślę, że to jest takie podbudowywane od dziecka. Wiesz, jak wszyscy na mnie od dzieciństwa mówią prezesik, no to tylko podbudowali moje ego i ale skądś to się wzięło, wiesz? Oni dostrzegli coś, czego jeszcze nie wiedziałeś.
Bo mam sporo rodzeństwa, więc miałem możliwość delegowania zadań. I O, miałem no i kogoś świetnie. delegować. No i też z tego, co słyszę, no to rodzice ci zrobili też mega robotę, prawda? Bo jednak dając tą decyzyjność i też dając poczuć tą odpowiedzialność, no uważam, że to też kształtuje w tą stronę mocno. Myślę, że głównie odpowiedzialność. Tak? Decyzje możemy podejmować różne, złe, dobre, natomiast branie za to faktycznie odpowiedzialności na siebie i później egzekwowania tego, co się zrobiło, albo jaką decyzję się podjęło, daje największą wartość w stosunku, myślę, w ogóle życia, ale przede wszystkim też biznesu jako przedsiębiorcy. Uważam, że bardzo dobra rada. Jeżeli słuchają nas młodzi rodzice, proszę zapisać. Tak. Dobrze, no to Dzieci powinny same walczyć o oceny. na przykład. Dobrze, no to powiedz, jaka była twoja firma? Pierwsza moja firma to była ciekawostka sala weselna. Pierwotnie nazwaliśmy to salą weselną, natomiast bardzo szybko zamieniło się to w ogóle w salę imprezową, w której w wieku 19 lat organizowaliśmy wszelkiego rodzaju imprezy, tak? Od urodzin po wesela, konsolacje, tak naprawdę wszystko, co nam przychodziło, wpadało, to mieliśmy możliwość organizowania. To była taka pierwsza firma gastronomiczna, ale też jestem po szkole gastronomicznej, stąd też się wzięła pierwsza firma gastronomiczna. I w następstwie to tak się rozpromowało, że poszliśmy dalej. Tak? Poszliśmy dalej i drugim konceptem było wykupienie baru mlecznego w Biurowcu, gdzie też mogliśmy zwiększyć sprzedaż, troszkę odnowić miejsce, uruchomić, bo ten barek podupadł, natomiast my go tam troszkę reaktywowaliśmy i to też oczywiście odniosło większy sukces. Rozwinęliśmy się w dalszej części w catering, zaczęliśmy dostawać dużo zapytań cateringowych, ale też przez to, że jak to w biurowcu. Biurowiec działał 8-16 i tylko między 8 a 16 był ruch. Po 16 było naprawdę pusto. Tam było pusto, tam bo tylko ochroniarze siedzieli. Więc żeby kuchnia nie stała pusta i sala, no to też zaczęliśmy organizować, znaczy przestrzeń wykorzystywać do uroczystości, ale przede wszystkim zaczęliśmy wykorzystywać przestrzeń do gotowania i tworzenia cateringów. I między innymi mieliśmy taki catering z różnych stref, bo mieliśmy zarówno catering, który woził kanapki, sałatki do szkół, do bibliotek i robiliśmy bardzo też dużo ciast, ale z drugiej strony też robiliśmy cateringi, w których organizowaliśmy bardzo dużo eventów i w tym sposobem jakby faktycznie dwa obiekty, które miałem, tak, którymi zarządzałem, w pełni prosperowały, zarabiały i hobbystycznie też. Pamiętam, był taki rok, w którym bardzo popularne zrobiły się food trucki. Więc oczywiście Maciej po roku mówi, że no to ja też muszę mieć food trucka. Więc oczywiście kupiłem tego food trucka. Osobiście uważam, że to okrutny biznes jest, jeżeli chodzi o przedsiębiorcę. Jest to bardzo, może tutaj mogę się wejść troszkę w szczegóły, bo to jest takie. Myślę, że to jest ciekawe, bo to jest tak naprawdę niedrogie wejście w biznes, taki food truck. Natomiast moje spostrzeżenie jest względem tego, że jest to bardzo ciężki biznes. On się wydaje być bardzo łatwy. Natomiast branża konkurencyjna wokół tego biznesu jest okrutna. Jest tak bardzo okrutna. Do tego stopnia na przykład, że przecinanie kabla z prądem na przykład jest już normą w tej branży. Tak, a wiadomo, że brakuje ci prądu i tak naprawdę staje ci w pełni sprzedaż na evencie. No i pytanie, czy ktoś ma ten zapasowy kabel i jest w stanie coś z tym zrobić. Elektryka z reguły nie ma o 3 nad ranem na imprezie czy o 12 w nocy. Natomiast dziwię się, bo to jest bardzo niebezpieczne, bo to są pewnie kable trzyfazowe, takie grube. Ja bym chyba nie chciał ryzykować.
Wiesz co, konkurencja jest na to przygotowana, mają na pewno specjalne do tego narzędzie, które idą pod etno, a wystarczy, że to tylko naruszysz i ten kabel już nie przewodzi, tak, albo korki zaczyna wyrzucać, no i przestaje biznes prosperować. Natomiast w rzeczywistości, kiedy się przygotowujemy, wydajemy te kilka tysięcy na produkty, nastawiamy się na sprzedaż i nagle to wszystko zostaje i o tyle co w restauracji, czy tak jak my w barze, nie ma problemu, bo wiemy, że jutro też jest dzień, też jest sprzedaż, sprzedamy. Natomiast w biznesie food truckowym to jest chwila, to jest te parę godzin, kiedy możemy coś sprzedać. I impreza się kończy eventowa i wracamy do domu i samochód znowu stoi te parę dni i czeka na imprezę, tak? Chyba że ktoś ma takie miejsce, w którym może też na co dzień sprzedawać. Natomiast wiem z doświadczenia, że to jest akurat ciężkie połączenie, aby samochód stał przez 5 dni w jednym miejscu, sprzedawał, a nagle na weekend gdzieś wyjeżdżał. Po prostu jest to ciężkie, tak? I na takiej zasadzie, że jeżeli my sobie sami otwieramy ten biznesik, sami tam pracujemy i jest to taki dla nas flow, w którym my żyjemy i faktycznie tam sami pracujemy, a wspomagamy się pomocnikami w tej pracy, to prawdopodobnie jest to jeszcze biznes dla kogoś. Natomiast w momencie, kiedy ja uruchomiłem taki biznes w stosunku, że no po prostu stworzyłem zespół, który jeździł, który sprzedawał, to wiemy, że nie ma to żadnego przełożenia biznesowego. Okej. Bardzo cenna rada. Przynajmniej dla mnie nie było, tak? W No tak, rzeczywistości zarobiłem tylko na sprzedaży samochodu. okej. Powiedz mi, ja bym chciał się jeszcze cofnąć, bo powiedziałeś, że jakby wszedłeś do baru mlecznego, który podupadł. Powiedz mi, jak wszedłeś do niego? Opowiedz mi o tym, jak zobaczyłeś potencjał, w jaki sposób myślałeś, na co zwróciłeś uwagę, co można poprawić, co należy zmienić. Opowiesz trochę o tym procesie, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa kwestia. Wiesz co, dzisiaj każdy może widzieć w telewizji, jak się robi rewolucję barów czy restauracji i myślę, że to bardzo podobnie zadziałało. To znaczy, że od samego wejścia musieliśmy po prostu zrobić porządek. Tak? Trzeba było doprowadzić miejsce do czystości, trzeba było doprowadzić miejsce przede wszystkim do kompletnego sprzętu i przede wszystkim sprzętu działającego, bo taka jest rzeczywistość, na przykład, że pewnie do dzisiaj są miejsca, w których są kuchenki, w których na przykład działają tylko 2 palniki, a nie 4. Musieliśmy oczywiście zmienić wnętrze, tak, ten cały asortyment akcesoria wnętrza, od stolików po krzesła, po cały wizerunek i to nam pozwoliło na zachęcenie też samych klientów w ogóle całego biurowca na przyjście do nas, tak? I nie tylko klientów biurowca, ale też klientów spoza biurowca. Ja pamiętam jeszcze, to było 11 lat temu. 11 lat temu biznes gastronomiczny bardzo dobrze prosperował, natomiast on prosperował na całkowicie innych zasadach. Znaczy nie było w ogóle Ubera, aplikacji Pyszne.pl, w których można było tak naprawdę pracować 24 godziny i cały czas sprzedawać jedzenie przez aplikacje mobilne. Wtedy tego w ogóle nie było. My mogliśmy jedynie bazować na klientach, którzy w rzeczywistości przyszli, bądź taką starą metodą, którą jeszcze dzisiaj obserwujemy na zasadzie pizzerii, które ulotki roznoszą i zatrudniają własnych kierowców i dowożą to jedzenie. Natomiast my akurat nie mieliśmy takiej opcji, nie chcieliśmy. Także ten biznes też się bardzo zmienia, on bardzo ewoluuje, myślę, do przodu i musieliśmy takie przeprowadzić rewolucje w pełni. No to od A do Z troszkę wszystko zrobić, zmienić sprzęt, dołożyć troszkę usług, bo one nawet taką błahą sprawą jak ekspres. Tak? Na przykład wcześniej w barze nie było w ogóle możliwości zakupu napojów czy kawy, czy herbaty, była tak zwanie przed nami tylko kompot. Okej. Czyli takie teoretycznie trywialne rzeczy, ale ktoś musi przyjść, zobaczyć, że tego nie ma i to wprowadzić. Dobrze, czyli jesteśmy na etapie, gdzie masz salę, masz bar mleczny.
food trucka w jakiś sposób. I co dalej? Jak to dalej było? Jeszcze cały catering. No i catering, tak. Mhm. Tutaj zaznaczam, że ten catering też był, bo to jest tak naprawdę kolejna, można powiedzieć, z podzespołu firma. Oczywiście to wszystko jest połączone gdzieś w spółkach, natomiast jest to oddzielna firma, która ma oddzielny cały swój segment, tak, bo tam są zakupowane specjalne stoły cateringowe, specjalne krzesła, specjalne obrusy, specjalne zastawy i to wszystko jest zwyczajnie oddzielone od wszystkiego, tak? To żyje swoim światem. Mhm. Jakby nie było nigdy sytuacji, w której załóżmy z sali tej imprezowej, tak, czy z bistro jest zabierana zastawa, czy cokolwiek, bo jest event, tak? Jakby takich sytuacji nie było, a oczywiście pewnie się zdarzały, natomiast w bardzo minimalistycznym i faktycznie, nie wiem, wymaganej potrzebie. Mhm. Czy to była taka celowa lub podświadoma dywersyfikacja troszeczkę biznesu? Myślę, że nie celowa, myślę, że raczej wymuszona. Okej. Wymuszona. Co się zdarzyło dalej, powiedz? Sprzedałem wszystko. Okej, dlaczego? Wiesz co, miałem 20 parę lat i bardzo przestało mi się podobać wstawanie rano. Mówię tutaj rano, już 4, 5. Mhm. Jeszcze jako młody przedsiębiorca, wiadomo, też poznawałem rynek, uczyłem się wszystkiego i tu jest w ogóle też taka bardzo ciekawa anegdota, że ja na przykład mając biznes cały gastronomiczny, byłem tym przedsiębiorcą na przykład, który w dużej mierze też sam jeździł po zakupy albo delegował kogoś po wyjazd na zakupy. Miałem bardzo mało dostawców, którzy bezpośrednio przywozili nam jakiś asortyment. Najwięcej tych dostawców było w momencie, kiedy faktycznie ktoś przyjechał z przedstawicieli handlowych i nam tutaj przedstawił ofertę, to już zamawialiśmy. Natomiast na dzień dzisiejszy zakładam, większość rynku, pewnie większość restauracji, hoteli, jakby docenia ten swój czas i korzysta z tych wszystkich firm, które dystrybuują żywność i wszystkie inne potrzebne artykuły i nie jeżdżą sami do sklepu, bo wiedzą, ile to czasu zajmuje. Natomiast ja jeszcze byłem tym przedsiębiorcą, który faktycznie wstawał 3, 4 nad ranem, jechałem po zakupy, musiałem kupić sobie specjalny samochód, więc byłem tym przedsiębiorcą, który nie jeździł limuzyną, tylko tym dostawczym samochodem. I tak naprawdę pracownicy przychodzili sobie do pracy na tą 6, 7, 8, tak, czy 9, a ja w rzeczywistości w pracy już byłem od 3, 4 nad ranem, tak? I to, że wstawałem o 3, 4 nad ranem, to nie znaczyło, że chodziłem spać o godzinie 19, bo ten biznes też ktoś musiał zamykać na koniec, rozliczać. Jakby po paru latach takiego życia zwyczajnie odechciało mi się w taki sposób pracować. Natomiast miałem bardzo duże też jakby grono w gastronomii, tak, które poznałem i zwyczajnie udało mi się to tak naprawdę na 2 osoby rozdzielić i wszystko odsprzedać. Okej, to gratuluję, to bardzo fajny moment. Ta ciężka praca, wstawanie rano się chyba właśnie wtedy opłaciła, prawda? A powiedz mi, jakie błędy popełniłeś w tym biznesie, w tej działce? I wiesz co, tych błędów na pewno było bardzo dużo. Błędów było bardzo dużo. Na pewno popełniłem błąd, który chyba jest powszechnie znany wszystkim przedsiębiorcom. I to jest w ogóle ciekawe, bo ja tutaj w ogóle tak wyjdę z założenia o sobie, ale moje spostrzeżenie jest takie, że ten błąd, o którym zaraz powiem,
On dotyczy ludzi tak naprawdę niezależnie od tego, który to jest często biznes, czy to jest pierwszy, czy to jest piąty. To jest problem polegający na tym, że my bardzo przedsiębiorcy, jak wymyślamy cudowny pomysł na biznes, to liczymy tylko zyski. Tak. Więc to jest myślę, że taki główny, największy problem, który popełniłem. No on oczywiście dotyczył gdzieś tam na początku tego wszystkiego. Później jakby z każdym miesiącem, z każdym problemem ten problem się wiadomo rozwiązuje, no bo człowiek już wie, jakie ma koszty i jest w stanie zrozumieć, że jednak trzeba też coś do przodu zaplanować, albo tak zwanie jednak jak zostaje na tym koncie te parę tysięcy złotych, to nie iść po nowy samochód w leasingu, czy po nowy telefon, albo jakąkolwiek inną rzecz sobie kupować, tylko jednak zostawić te pieniądze i niech sobie tam leżą. To są takie główne problemy. Natomiast takich na przykład bardzo dużych problemów, które na przykład popełniłem, to jest na przykład problem zatrudnieniowy. Na dzień dzisiejszy na przykład nie wyobrażam sobie zatrudnić kogokolwiek na czarno. W tym czarnym rynku. Tak? Nawet jak ktoś przychodzi na dzień próbny, to biorę dane osoby, mamy jakąś umowę, taką nawet na papierku spisaną, aby też ktoś był świadomy tego, jakby co ma danego dnia zrobić, ale też żebym ja był świadomy, kto do mnie przyszedł do tej pracy, bo w razie jakiegokolwiek wypadku, zdarzenia, czegokolwiek, tak, to też w tym wszystkim ja jestem zabezpieczony. Oczywiście tutaj też ewoluowały czasy, bo nie, 15 lat temu zatrudnienia na czarno, zakładam, były bardziej powszechne niż są dzisiaj. Dzisiaj nie tyle, co pracodawcy nie chcą zatrudniać na czarno, to i też pracownicy nie chcą pracować na czarno. Uważam, że to na duży plus, tak? Natomiast to też był takie bardzo często błędy, które były powtarzane i najczęściej kończyło się tym samym, tak? Bo na samym końcu się kończyło tym, że ja rozliczam, a ktoś mi zaprzecza rozliczenia albo próbuje na swoją stronę coś wygrać, że warunki były inne, tak? Myślę, że też się to zdarza, jest to powszechne. Pytanie też, na jaką osobę trafimy, czy ktoś będzie robił z tego zamieszanie, czy ktoś to przemilczy, albo ktoś po prostu no jednak zrozumie, że akurat w tym przypadku ja mam rację, przykładowo, tak? Ja oczywiście, wydaje mi się, że zawsze byłem lojalny i raczej uczciwy wobec pracowników. Natomiast w biznesie akurat gastronomicznym jest to ciężka miara pracowników, bo na rozmowach o pracę, czy w ogóle w trakcie pracy na przykład nie bierze pod uwagę się tego, że pracownik napije się Coca-Coli, że pracownik zje obiad, za który zapłacił klient. Jest bardzo dużo czynników, o których w ogóle się nie rozmawia przed rozpoczęciem pracy albo tej współpracy, a te rzeczy w rzeczywistości się dzieją. Tak? I tutaj jest bardzo częsty problem, w którym pracownicy tego nie rozumieją, a co się stało, że ja zjadłem kawałek kurczaka, tak? A co się stało, że ja wypiłem tą jedną kolę, tak? Przecież to jest, nie wiem, 2 złote, tak? Natomiast tutaj już nie mówimy o tej skali pieniądza, ile to kosztowało, tylko w skali tego w rzeczywistości, że ktoś za to zapłacił i to nie jest nasze. Mhm. No tak. I tutaj trzeba brać pod uwagę fakt tego, że w momencie, kiedy pracownik to je, czy pije, no to z jednej strony nie ma problemu, ale z drugiej strony można by powiedzieć, że jest to kradzież. Wiesz co, ja mam w ogóle na studiach pracowałem w restauracji Bazyliszek na Starym Mieście w Warszawie. Bardzo, bardzo jakby miło wspominam ten okres, aczkolwiek nauczył mnie on szacunku do pieniądza, bo no to bardzo ciężka praca od strony kelnera, no ale wiem właśnie dzięki temu, że no różne rzeczy się dzieją. Nie chcę jakby tutaj teraz mówić, ale jakby no kelnerzy jest to specyficzny
naród no, z różnych czynników, tak? Przede wszystkim wieku, przede wszystkim z uwagi na jakieś tam wykształcenie. No i domyślam się, że różne dziwne rzeczy mogą się dziać, zanim coś trafi na stół, czy jak nikt nie patrzy, na przykład. Więc Ale rozumiem. to jest taka, myślę, bardziej zachęta do w ogóle naszych tutaj widzów, tak, którzy mają restaurację, czy cateringi, czy jakikolwiek biznes gastronomiczny, aby jasno też o tym rozmawiać z pracownikami i nie bać się tego, bo nie wiem, ja na przykład stosowałem taką regułę, że napoje typu kole, fanty, tak się to kupowało, tak? To po prostu dla pracowników kupowałem to w tych największych butelkach i oni wiedzieli, że przecież no na stoły czy gdziekolwiek klienci nie dostają nic w tych 2-litrowych butelkach, więc logiczne, że to jest dla nich i to też jasno było powiedziane, że wszystkie napoje w dużych pojemnościach są dla was tutaj, dla kuchni, dla kelnerów, dla wszystkich. Tak samo na przykład z jedzeniem było to logiczne, że kuchnia szykuje tak, jedzenie dla całego zespołu, tak? I to było jasne, że wtedy też nikt nie podjada, nikt się nie zastanawia, czy może, czy nie może, czy coś się stanie, czy coś się nie stanie, tak? Jakby są te zasady naprawdę można wszystkie poustalać fajnie i podchodzić do tego w bardzo sposób uczciwy. Okej. Dobrze, powiedz, sprzedałeś tą działalność, masz jakąś tam sumę gotówki. Czy zrobiłeś sobie jakieś wakacje, czy może od razu rzuciłeś się w jakiś nowy pomysł? Jak to było? Od razu. Okay. Od razu się rzuciłem w nowy pomysł. Myślę, że już się rzuciłem w ten pomysł jeszcze zanim sprzedałem. Natomiast potrzebowałem pieniędzy większych i słuchaj, zainwestowałem sobie w biznes tak zwany bookingowy. Biznes bookingowy, w którym w centrum Warszawy miałem kilka mieszkań, które przemieniłem w apartamenty hotelowe i po prostu sprzedawałem na Booking. Natomiast na tym biznesie w rzeczywistości się w ogóle nie znałem, na takim hotelarstwie. Oczywiście w szkole miałem z tego zajęcia przeróżne, no więc tam ciut doświadczenia miałem, natomiast jest to jeszcze inna w ogóle dziedzina, jeszcze inny sposób. To było ciekawe doświadczenie, bo to było doświadczenie, które pozwalało faktycznie pracować w całkowicie innej formie, bo moja praca była bardziej już przy komputerze, sprzedaży tego wszystkiego i analizowaniu rynku, tak? Ile co kosztuje wokół, ile w danym dniu kosztuje, po ile to sprzedawać, a kiedy są wydarzenia w Warszawie, żeby te mieszkania sprzedawać drożej. Także to było bardzo od tego zależne. Natomiast też z biznesu summa summarum po niecałych 2 latach zrezygnowałem. Oczywiście sprzedałem biznes, tak? Nie zamknąłem. Ponieważ tutaj też się już zacząłem. Może to był taki też błąd, który też mnie nauczył wielu rzeczy i w dzisiejszym biznesie w stosunku do tego, że na dzień dzisiejszy wiem, że w biznesie potrzebni są ludzie. Natomiast jak miałem kilka mieszkań, tak, które podnajmowałem, to mi się wydawało, że przecież ja wszystko sam ogarnę. Tak? Oczywiście znalazłem sobie osoby, które tam sprzątały, tak, prały te pościele, to wszystko. Natomiast sam sposób zarządzania tym, tak, odebrać klucze, wziąć klucze, wiele innych czynności powodowały, że i tak mi poświęcało to bardzo dużo czasu. Niektóre rzeczy się składały. Goście też mieli bardzo często przeróżnego rodzaju problemy, a tu ktoś został za długo, a tu ktoś przyjechał w ogóle z samego rana. I tu wiesz, tu masz mieszkania, tu nie jesteś w stanie sobie znaleźć bagażowni, gdzie zostawisz te bagaże.
Więc, więc też dużo takich problemów logistycznych. Tu pościel nie przyjechała, tu się coś zgubiło. Dużo też strat przede wszystkim, tak? Tu ktoś materac przypalił, no i wiadomo, no już trzeba kupić nowy materac, tak? Mhm. I było takich bardzo, bardzo dużo czynności, z których totalnie nie zdawałem sobie sprawy. Tak, że w ogóle takie rzeczy się dzieją, że ktoś w ogóle tak może. Nawet sam fakt palenia papierosów, tak, w mieszkaniu. Oczywistym jest, że jest zakaz, ale jak wiesz, wchodzisz po 2-3 dniach wynajmu przez kogoś i wchodzisz tak zwanie no, do komory, mimo że ktoś nawet palił przy tym otwartym oknie, no niestety to czuć. Więc to są też już takie dodatkowe koszty, w którym no musisz wziąć jakąś firmę, musisz jakoś ten zapach zneutralizować, bo przyjdzie kolejny gość i da ci złą opinię, tak? Mhm. A trzeba pamiętać o tym, że to też było kilka lat temu i ten rynek bookingowy najmów też się bardzo zmienił. Czyli ja jak miałem ten biznes, ja się opierałem tylko i wyłącznie na Booking, tak? Nie było Airbnb, znaczy może tak było, ale nie było tak słynne. Nie było w ogóle takich platform, których można było też udostępniać. Tak? Nie było kalendarzy tak bardzo łączących przeróżne platformy bookingowe. Tak? Dzisiaj to mamy, wiesz, jedną firmę, jeden kalendarz, możemy sobie podłączyć 5 różnych systemów rezerwacyjnych i skądś zawsze nam to spłynie, prawda? Kiedyś tego nie było, a nawet jeżeli było, to nie wiem, albo byłem za malutki, albo byłem jeszcze na tyle niedoświadczony, że też nawet nie wyszukiwałem tego rodzaju systemów. I trzeba też pamiętać, że w rzeczywistości takie systemy też są w jakimś stopniu inwestycją. Więc też no na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie określić, czy było mnie stać, czy nie. Mhm. Dzisiaj jest to tanie, tak, i powszechne. Mhm. A powiedz, Natomiast czy pod kątem jakby pracowników takich wspierających, nie wiem, jakiegoś menedżera czy coś, jakby miałeś tą przestrzeń finansową, żeby kogoś takiego zatrudnić, czy raczej ten zysk, ten plus właśnie wychodził z tej twojej pracy ciężkiej? wiesz co, to różnie bywało. Raczej no to tak, patrząc na dzień dzisiejszy, miałem przestrzeń finansową, aby kogoś zatrudnić, tak? Natomiast to też nie miałem ilości takich mieszkań do wynajmu, które by powodowały, że ja muszę kogoś zatrudniać. Bo jeżeli ja na tym nie spędzałem nie wiadomo ile czasu, no to pytanie, co robiłby menadżer. Mhm. No tak. Więc to raczej było powodem, tak? Oczywiście przez okres tych 2 lat to też tak było, że ja wziąłem kilka mieszkań i w okresie tych niecałych 2 lat cały czas dobierałem te mieszkania, tak? Analizowałem ten rynek, patrzyłem, które mieszkania nawet są do wynajmu wokół. Wynajmowałem, remontowałem, tak? Nawet za własne środki tę inwestycję jakoś realizowałem. Natomiast, no mówię, to też jest całkowicie inny biznes, którego sobie zahaczyłem doświadczenia. Dzisiaj, gdybym wszedł w ten biznes, a pewnie śmiało bym wszedł, całkowicie inaczej bym go zrobił niż dotychczas zrobił. Czasy się zmieniają, ludzie się zmieniają, możliwości się zmieniają, więc oczywiście. I powiedz, ile czasu prowadziłeś tą działalność? Niecałe 2 lata. Okej. No to jak słyszę, jakby w niecałe 2 lata zrobić tam parę remontów, przy okazji jeszcze ogarniać firmę, ogarniać jakieś tam sprzedaż, to jest dużo jak na jednego człowieka. Wiesz, jestem przedsiębiorcą, więc wychodzę z założenia, że wszystko do ogarnięcia. Rozumiem. I co dalej? Co dalej? Znowu sprzedaż. Znowu sprzedaż Mhm. biznesu. Znowu sprzedaż biznesu i tu jest wątek, który możemy chyba powiedzieć, że chwilę rozmawialiśmy o nim przed naszym spotkaniem dotyczącym bycia pracownikiem, tak? Nie na własnym, tylko na tym etacie. Miałem taką przygodę, w którym pracowałem w korporacji przez 4 lata. Oczywiście nie trafiłem do korporacji z własnej chęci pod tytułem, że aplikowałem i super dostałem się, całkowicie to wyglądało inaczej. Trafiłem do firmy, która miała bardzo duży rozwój, akurat w Polsce i zwyczajnie pracował też tam już mój brat.
który doszedł, tak, stworzył się bardzo fajny zespół, do którego ja dołączyłem i tym sposobem miałem możliwość przez 4 lata wzięcia udziału bardziej w rozwoju firmy i, i takiemu bardzo ciekawemu doświadczeniu. I to był właśnie ten etap po sprzedaży mieszkań, tak? Tak, Tak, tak. okej. Jaka to była branża? Spożywcze. Spożywcza, okej. Spożywcze. Po swoim doświadczeniu gastronomicznym miałem bardzo dużą wiedzę. Okej. No i powiedz mi, czego się tam nauczyłeś, albo jakby co zauważyłeś? Wiesz co, jak to w korporacji, nauczyłem się przede wszystkim tego, że inwestycja daje pieniądze. Tego na pewno się nauczyłem i na dużą skalę przede wszystkim. Nauczyłem się procesów korporacyjnych. Nauczyłem się prac na CRM-ach, tak? Nauczyłem się też bardzo dużo rodzajów w ogóle struktur, jakie się buduje, tak? Jak je rozwijać, jak je budować, tak? Miałem możliwość też tego budowania. Natomiast na o wiele szerszą skalę, ponieważ korporacja zatrudniała ponad 1000 osób, tak? W moich firmach było to do kilkudziesięciu osób, więc jest to troszkę inny przedział jakby struktury, ale też bardzo się dużo nauczyłem takiej pokory zwykłej. Pokory, cierpliwości jeszcze większej do ludzi, bo współpracujesz naprawdę przynajmniej tak ja współpracowałem z rzeszą ludzi z różnych działów, tak? Od działu magazynu, po podział produkcyjny, podział marketingowy, podział obsługi klienta, podział windykacyjny, gdzie spotykasz różny szereg ludzi o różnym doświadczeniu, o różnej mentalności i jednak trzeba mieć zawsze z tyłu głowy to, że z każdym musisz się porozumieć, z każdym musisz się dogadać, z każdym musisz zbudować relacje i wtedy, gdy się do tego dochodzi, że to się wszystko zbuduje, to faktycznie każda ze stron osiąga sukces. Piękne słowa, piękne słowa. No powiem Ci, tak jak opowiadasz o tym, to tak dochodzę do wniosku, że chyba mi by się przydało coś takiego, bo ja nigdy na etacie nie pracowałem. Na początku jakiś tam freelancer, potem swoje firmy. Nie mam tego doświadczenia etatowego. Może faktycznie byłoby to ciekawe doświadczenie. Może ja tutaj tak dopowiem, że dla mnie to oczywiście formalnie był etat, natomiast z nieformalności ja nie uważam, że byłem na etacie. Tak? Ja miałem tak duży wachlarz samodzielności i tego co robię. Oczywiście korporacja mi dała bardzo dużo narzędzi do mojej pracy, natomiast ja naprawdę nie miałem ograniczeń. I cel był jeden, tak? Rozwój, biznes. Natomiast dzięki temu, że miałem tą możliwość, to faktycznie ja też się nie czułem jak pracownik, bo mnie w rzeczywistości w pracy nikt nie zatrzymywał. Właśnie rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrań, czy jest możliwe przejście przedsiębiorcy na etat, ale teraz już wiem, o co chodziło, no bo miałeś bardzo dużą wolność i tą decyzyjność i właśnie wydaje mi się, że jeżeli ktoś wykazuje cechy przedsiębiorcy, czyli właśnie potrafi sam rozwiązywać problemy, sam ustalać zadania, realizować cele w jakiś tam logiczny sposób, no to takiemu pracownikowi wręcz należy dać tą wolność i wtedy on będzie działał najlepiej. Ja jestem taką osobą, że jeżeli mam wolność i nikt mi nic nie każe, to ja działam wtedy najlepiej, najszybciej, najskuteczniej. Tak, tylko tu trzeba zaznaczyć, że zarządy, korporacje nie dają tej wolności, tak? Boją się tej wolności i może nie tyle, co boją się tej, czy nie dają, ale też to jest druga strona. Pracownicy nie chcą brać tej odpowiedzialności. Tak? My jako przedsiębiorcy, którzy idziemy, to my oczekujemy tego, my oczekujemy tej swobody pracy, przekazywania na nas tej odpowiedzialności za to, co robimy. Natomiast osoby, które
pracują całe życie nie chcę tutaj nikogo obrazić, z mojego doświadczenia, osoby, które pracują całe życie na etacie, tak, nie ma znaczenia tutaj zakres stanowiskowy, czy to ktoś pracuje jako handlowiec, czy jako obsługi biurowym, czy w ogóle jako dyrektor. Nie ma poczucia brania na siebie odpowiedzialności swoich zadań albo wykonywania swoich zadań i tego, jaki ma to wpływ na całą strukturę firmy, tak? A nie tylko w ogóle na daną osobę. Bo ja do tego stopnia, będąc w korporacji, mieliśmy analizy, że my na przykład w sprzedażach skupialiśmy się nawet na czasem konkretnych produktach, które rozwijaliśmy spośród kilkunastu tysięcy produktów, tylko po to, bo wiedzieliśmy, że w skali załóżmy roku nam, jako całej firmie, zrobimy na tym miliony złotych. Tak? A reszta i tak pójdzie. Tak? To są takie analizy skupiające w ogóle konsekwentności tego, że no może powiem taką rzecz na takim bardzo czystym przykładzie. Może też czystym przykładzie takim, jakim się dzieje, nie wiem, bardzo często w startupach, tak? Kiedy zatrudniamy do startupu zespół, tak? Bazujemy na pieniądzach inwestycyjnych, tak? Czy kredytowych, no obojętnie, tak? Z finansowania, to bardzo się często zauważa aspekt tego, że pracownik, zresztą nie wiem, po 2-3 miesiącach traci jakiekolwiek motywację, tak? Ten obrót pracy spada, tak? Nie wiem, do 70% i pracownik nie myśli tego, że te 30%, których nie dał nic od siebie w danym miesiącu z jakiegoś powodu, przyczynia się na tym, że firma przez to, załóżmy, może w tym miesiącu nie zarobi pieniędzy. Natomiast my jako przedsiębiorcy, ty jak nie realizujesz, no bo w korporacjach są targety, tak? Ty jako przedsiębiorca od pierwszego dnia zrobisz wszystko, żeby targety zrealizować. Tak, to prawda. Czy wiesz co, ja jeszcze też miałem okazję prowadzić sklep stacjonarny z biżuterią i tam po prostu doszło do mnie, że niektóre osoby lubią po prostu stabilizację. Lubią stabilizację, takie warunki mało zmienne i wtedy one się czują najlepiej. No i wtedy ciężko jest rozmawiać właśnie o jakichś właśnie innowacjach, wprowadzaniu nowych procesów i tak dalej, bo to jest po prostu trudne, bo one nie lubią być wytrącane z tego swojego rytmu, ale za to wiesz, no po prostu bardzo dobrze się sprawdzają na przykład w obsłudze klienta, bo są mocno na przykład relacyjne, więc to też trzeba mieć na uwadze z czym do kogo idziemy. Chyba dzisiaj czasy wymuszają na nas zmianę procesów sprzedażowych i rozwój przede wszystkim na nas wymuszają. Tak? Dzisiaj przychodzą nowe pokolenia i myślę, że tak zawsze było. Tak? My też kiedyś byśmy młodzi przyszliśmy i też na nas starsi narzekali. Tak? My dzisiaj na tych młodszych narzekamy. Natomiast jakby jest to nieunikniony proces, w którym my musimy się dostosowywać do tego młodszego też rynku. Jeżeli się nie będziemy dostosowywać, no to albo będziemy bazowali na tej faktycznie stałej klienteli, na tych stałych procesach, które pewnie będą obumierały, tak? I w pewnym momencie dojdziemy do momentu, w którym musimy zamknąć biznes, bądź będziemy się rozwijać i faktycznie dostosowywać to do obecnego rynku. Na pewno trzeba się rozwijać i te nowe procesy pomagają, tylko trzeba to zrobić dostosowując tempo do możliwości tego pracownika. A właśnie też poruszyłeś fajny temat, jakby zrozumieć zetki w cudzysłowie, tak? Jakby ja mam z tym mega problem. Jakby czuję tą przestrzeń, ten gap między młodym pokoleniem i to dla mnie jest na przykład wyzwanie takie w nadchodzącym czasie, żeby to jakoś ogarnąć. Ja zatrudniam sporo osób z pokolenia Z obecnie. Mam różne zdania.
Natomiast po już długim okresie zatrudniania Zetek wiem, że nie ma zależności tutaj, tak? To my oczywiście sobie w ogółu mówimy, że pokolenie Z jest takie i takie i takie, natomiast w rzeczywistości no, musimy patrzeć personalnie, bo wszyscy tacy nie są. Jedyną rzeczą, którą faktycznie jest zmiana pokoleniowa, no to faktycznie musimy brać pod uwagę to, że no to pokolenie było całkowicie inaczej wychowywane. I na przykład to, nad czym ja bardzo ubolewam, to jest to, że starsze ode mnie osoby o te 5-10 lat, mające już załóżmy dorosłe dzieci, takich 20-latków, to co mogę zarzucić takim osobom, to jest to, że nie przekazywały odpowiedzialności na te dzieci. Tak? I dzisiaj myślę, że to jest akurat bardzo dużo widoczne, że młodzież nie chce brać na siebie odpowiedzialności. Tak? Wyznacznik tego, że oni wyznaczają swój czas i swoje granice, myślę, że my też te granice wyznaczaliśmy i dalej każdy z nas z tych pokolenia millennialsów wyznacza te granice. Natomiast my faktycznie, nasze pokolenie się zagłębiło w tą pracę, biznes, w rozwój i my potrafimy pracować 3 dni z rzędu bez snu. Pokolenie Z całkowicie tego nie chce robić, bo widzi, jakie są też tego efekty. Natomiast to się właśnie przekłada na to są moje spostrzeżenia, w których rodzice, którzy są zatraceni w pracy, tak, mają dom, to nie mają tego życia rodzinnego i z drugiej strony, przez to, że nie mają tego życia, nie dają dzieciakom tej odpowiedzialności, że nie dawali tej odpowiedzialności. Teraz te dzieci, ciężko im jest się dostosować w pracy. Ja widzę takie zależności, że przychodzą nowi pracownicy, na rozmowach oczywiście wszystko jest cudownie, przychodzą do pracy, wszystko jest w porządku, ale nagle trzeba coś dodatkowo zrobić i jest granica, tak? Ale przecież ja nie mam tego w umowie. Tak? A ja mam zawsze odpowiedź na to, że masz, tylko nie przeczytałeś umowy. To jest druga strona medalu. Natomiast idąc jeszcze dalej, te ich granice biorą się z tego, że przy niektórym wykonywaniu czynności oni tego po prostu nie potrafią. Naprawdę mogę śmiało powiedzieć, że spotkałem pracowników, którzy nie potrafili sprzątać, gotować, nie wiem, wykonać naprawdę czasem bardzo prostego, błahego dla nas zadania, tak? Bo nigdy tego nie musieli robić. Ja mam wrażenie czasem, że rodzice, którzy mieli właśnie bardzo ciężko, no bo wiadomo, byli wychowywani przez pokolenie takie powojenne, więc jakby to się troszeczkę przerzucało na nich, chcą w jakiś sposób zrekompensować takie te traumy takie pokoleniowe, właśnie tworząc takie młode osoby, które nie mają takich podstawowych umiejętności, typu, albo nawet po prostu odruchów, typu wyrzucić śmieci. To prawda. Nie wiem, czy to się bierze z traum, ale myślę, że może w jakimś stopniu tak, bierze się to z traum, że nie my musieliśmy to robić. Natomiast nie wiem, mnie rodzice wszystkiego nauczyli, tak? Naprawdę od dziecka. To też stąd wywozi, tak? Byłem preześcikiem. To, że nie chciało mi się czegoś zrobić i delegowałem to innym członkom swojej rodziny. To nie znaczy, że tego nie robiłem albo tego nie potrafię. Zwyczajnie musiałem sobie od dziecka radzić i miałem zawsze na to jakiś sposób. I tego brakuje, moim zdaniem, tego brakuje bardzo dużemu społeczeństwu pokolenia Z, tej takiej zaradności i przede wszystkim tej wiedzy i świadomości też jak wygląda życie, tak? Bo ja bardzo często widzę rozpieszczone młodzież, tak, nawet którą zatrudniam, tak? Rodzice w rzeczywistości mają dobre prace, tak, bądź swoje biznesy, mają pieniądze, mają domy, samochody i wszystko. I takie dziecko, które wkracza w ten świat tej rzeczywistości, które ma do tego wszystkiego dostęp,
nagle wchodzi do pokoju, tak? 4 metry kwadratowe, bez samochodu, bez niczego. Ktoś chodzi inny z lokatorów po mieszkaniu. To jest, myślę, bardzo ciężkie doświadczenie, tak? Czyli może jednak właśnie ten dobrobyt taki albo no to są złożone pewnie problemy wychowawcze. Ja też nie jestem specjalistą w tym temacie, mogę jedynie obserwować i sobie jakąś swoją opinię na ten temat wyrabiać. Ja akurat jestem osobą, która miała bardzo mało, to mogę powiedzieć, aczkolwiek jakby niczego mi nigdy nie zabrakło, ale miałem mało, musiałem często wybierać między jednym a drugim, ale ja uważam, że to mnie bardzo zahartowało w jakiś sposób, więc a gdybym miał na przykład wszystko w nadmiarze, no pewnie byłbym inną osobą niż dzisiaj. Pewnie mniej by mi się chciało, mogłoby to tak zadziałać. Ale niekoniecznie. Może miałbyś tak na odwrót, że jeszcze więcej by ci się chciało. Natomiast to już są kwestie, wiadomo, charakteru, wychowania, przekazywania. Myślę, że naprawdę przekazywania tej odpowiedzialności, tak? I to od dziecka. Bo inaczej jest faktycznie, jak przychodzi ktokolwiek z nas tak naprawdę, przychodzi i wie, że nie wiem, musi zrobić to i to, żeby żyć, tak? A nawet jeżeli, nie wiem, my zakładamy, przynajmniej ja zakładam biznes, to wiem, w pełni jestem tego świadomy, że zatrudniając, jeżeli firma nie zarabia, to i tak muszę zorganizować pieniądze na te wynagrodzenie, tak? Bo nikt za darmo nie będzie dla mnie pracował, prawda? Wiem, że muszę zapewnić szereg rzeczy dla takiego pracownika, aby mógł też realizować swoje zadania. I to jest taka, myślę, bardzo duża odpowiedzialność, która powoduje, że każda ze stron jest bezpieczna w tej przestrzeni. Tak? Mhm. Powiedz mi, tak, skończyliśmy na Twojej przygodzie w korporacji. Czy teraz to jest właśnie moment, kiedy otwierasz to, co masz teraz otwarte? Ja wiem co, ale zaraz też chyba inni się dowiedzą. Jeszcze nie. Jeszcze nie, to okej, to ja mam lukę w takim razie w historii. To opowiedz proszę dalej. Wiesz co, po korporacji, jakby może to też zaznaczę, że ja odszedłem z korporacji z uwagi na to, że korporacja stała się korporacją, taką rzeczywistą. Czyli faktycznie doszliśmy do pułapu, w którym zarządy zaczęła się robić struktura zarządu, dyrektorów, poddyrektorów, kierowników, etc. I to był czas, kiedy ja się już z tego przedsięwzięcia ewakuowałem. Natomiast miałem troszkę środków i zabawiłem się tak zwanie w inwestora. Więc poinwestowałem sobie mniejsze i większe pieniądze w różne startupy, dokładnie 3, nie będę wymieniał które. Natomiast niektóre wyszły, niektóre nie wyszły. I dopiero później po jakimś czasie w rzeczywistości wszedłem w to, co obecnie mam, tak? A mam kilka rzeczy tak naprawdę. Obecnie głównie są to 3 firmy, którymi zarządzam, w których jestem też bardzo aktywny. I to mam. Chcesz opowiedzieć? Mogę oczywiście. No to poproszę, bo ja czekałem na ten moment, w sensie, więc myślę, że naszym widzom też to się spodoba. Chcesz po kolei? Mhm. No tak, na pewno pierwszą firmą, którą zarządzam, to jest Workplaces. Firma, która tak naprawdę stworzyła się troszkę przypadkowo, oczywiście z jakiegoś spotkania z X znajomym, tak, z branży biznesowej, zróbmy coś, więc zrobiliśmy, otworzyliśmy, ale w momencie, kiedy otworzyliśmy, to zostałem z tym sam. Ale że zostałem sam, no to przynajmniej wiedziałem, co mam robić i firma sobie istnieje. I tutaj mamy szereg różnych rozwiązań SaaS-owych, tak, w których oferujemy przeróżne aplikacje
do zarządzania firmą bądź sprzedażowych. Na dzień dzisiejszy tak naprawdę jesteśmy w stanie wszystko zrobić, co kto sobie zamarzy. Okej. Jesteśmy jedną z milionów takich firm, ale bardzo drugim to sobie żyje po prostu, tak? Natomiast bardzo duże zaangażowanie moje było przy tworzeniu też Toxic Hair, tutaj salonu fryzjerskiego. I tutaj taka powrót do samego początku, o którym opowiadałem, o biznesie rodzinnym, bo też wywodzę się z rodziny, gdzie mam fryzjerów, moja mama ma salony fryzjerskie. Miałem też możliwość pracy w salonie fryzjerskim. Z ciekawości też jestem fryzjerem, natomiast nie praktykuję. Skupiłem się tutaj na tym prowadzeniu firm, natomiast jako fryzjer w ogóle nie pracuję, ale doświadczenie mam. Tak zwanie, gdybym miał wyrecytować książkę fryzjerską, pewnie bym to zrobił. Natomiast bierze się to też stąd już z takiego też swojego doświadczenia, że zatrudniając ludzi, zatrudniając nawet uczniów, bo też zatrudniamy uczniów, jednak chcę mieć wiedzę tego, czego też oni się uczą i też mieć możliwość przekazywania im tej wiedzy, bądź samego w ogóle kontrolowania tego, co robią. I w jaki sposób, dlatego taką wiedzę też posiadam. I to jest bardzo, bardzo już rozwinięty projekt i prawdopodobnie pewnie już nie w tym roku, ale w przyszłym będziemy się jeszcze bardziej rozwijać i otwierać nowe salony, ale też prawdopodobnie powstanie nasza linia produkcyjna produktów. Okay. I będzie kontrowersyjna, bo będzie miała nazwę Toxic. Okay. Nie, dla mnie fajne, mi się podoba ta nazwa. To jest takie przeciwieństwo tego, że pracujemy na bardzo, bardzo przeważającym procencie na produktach wszystkich ekologicznych, produktach wegańskich, czyli w pełni w ogóle nie pochodzenia, nawet z produktów pochodzenia zwierzęcego. No ale nazwa Toxic jest tutaj jest takim przeciwieństwem, bo wszystkim się wydaje, że to jest bardzo toksyczne, coś niezdrowe, chemiczne, natomiast jest to pewna odwrotność i tutaj taką też będziemy sobie budować dalej strategię. Fajny zabieg marketingowy, bym powiedział, naprawdę ciekawy. Tak, tak. No i jest jeszcze takie kolejne nowy biznes, może takie nowe dziecko, które się nazywa Beauty Campus i też jest oczywiście związane z całą branżą beauty, natomiast nie jest to ani salon fryzjerski, a jest to cała multiplatforma, pierwsza w Europie, która konsoliduje rynek branży beauty i konsoliduje tą branżę na każdym aspekcie, bo od wszystkich ekspertów, którzy edukują, po wszystkich dystrybutorów, którzy handlują, czyli na platformie jest w pełni handel, po systemy HR-owe, czyli jesteśmy tutaj w pełni pośrednikiem pracy, umów, kontraktów i może jeszcze nie będę mówił, ale czeka tutaj w najbliższym czasie Beauty Campus czeka kilka nowych niespodzianek systemowych. Okej, rozumiem. No jest to ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe. Startup, mogę nazwać to startupem, prawda? Bardzo Tak, ciekawy formalnie w rynku mówią, że do 5 lat się jest startupem. Tak? Dobrze, a powiedz mi w takim razie, no bo to jest bardzo duża działka teraz, bardzo duży projekt. Jak jakby rozwiązujesz problem właśnie tego multitaskingu i takich multiścieżek rozwoju, tak? No bo tutaj mówisz Toxic, tu mówisz salony, to jest pewnie jakoś połączone. Jak ty tym zarządzasz, tak dużym projektem? Wiesz co, nie jest połączone, w żaden sposób nie jest Okay. połączone. Każda z firm, którymi zarządzam, ma wyodrębnione swoje procesy, wyodrębnione zespoły i tutaj w żaden sposób nic nie jest ze sobą połączone.
I jest to celowe oczywiście z mojej strony, z tego względu, że nie chcę mieszać firm. Raczej chcę budować oddzielne jednostki, które wykazują, tak, czy to robić, czy tego nie robić, tak. Natomiast zawsze może też trzeba o tym powiedzieć, że to też nie jest tak, że te wszystkie firmy są moje, tak. Oczywiście firma Workplaces jako spółka jest w pełni moja, natomiast ona bazuje też na innych podfirmach, tak, systemowych, w których są różne MVP, tak, IP systemów. Natomiast samo Beauty Campus czy Toxic Hair, tam mam też wspólników, tak? Wspólników, z którymi buduję te firmy i też jest to powód, dla którego nie łączymy tych firm, tak? Nie konsolidujemy się w sposób udziałowy. Myślę, że jest to jedna główna przyczyna, tak, pieniądze. Czy wiesz co, mi chodziło o takie jakby połączenie, ale w takim znaczeniu wspierania się w jakiś sposób, co nie? Czy tutaj zachodzi taki proces? Czy Toxic Hair w jakiś sposób pomaga ci w Beauty Campusie na przykład? Wiesz co, akurat Toxic Hair jedynie mi pomaga w stopniu wizerunkowym, pobudzającym raczej zaufanie tego, że prezes Beauty Campus tak naprawdę też ma biznes beauty, co świadczy o tym, że co nieco mam o tym pojęcie, tak? I wiem, co z czym się je w danym biznesie i wiem, jakie problemy Beauty Campus ma rozwiązywać naszym klientom. Myślę, że w jedyny sposób taki, jeżeli chodzi o Toxic Hair, jeżeli chodzi o Workplaces, no tutaj oczywiście zachodzą jakieś większe stosunki takie firmowe, natomiast one się kończą tylko i wyłącznie na IT. To znaczy, że w Beauty Campus wykorzystujemy różne systemy, które oferuje też Workplaces. Rozumiem. Maciej, wybiła nam godzinka bardzo ciekawej rozmowy. Ja bym chciał już powoli się zbliżać do końca, bo i tak godzina uważam, że to jest dużo dla pojedynczego słuchacza. Powiedz mi, czy tak jakby podsumowując Twoje doświadczenie, pod którym jestem mega wrażeniem, czy masz jakieś rady dla początkujących przedsiębiorców? Takie rady, które Ty byś chciał usłyszeć, zaczynając biznes? Na pewno największą radą to jest faktycznie powrót do szkoły i matematyki, wzięcie tego długopisu, czy no dzisiaj mamy erę komputerów, tak, wziąć sobie ten komputer, otworzyć Excela i przede wszystkim liczyć, tak, liczyć wszystko i jeszcze raz liczyć i jeszcze dokładać tych kosztów. To jest taka bardzo duża rada i drugą radą, którą bym miał, to na pewno konsultować swoje pomysły z innymi. Nie mówię tutaj że zawsze z kimś, kto już ma biznes, ale ogółem konsultować, bo to się wywodzi raczej z tego, że to jest takiego cudownego przysłowia, tak? Co dwie głowy to nie jedna. To, że ktoś nam podpowiada, to nie znaczy, że musimy brać go do biznesu, tak, naszego. Natomiast faktycznie czasem inne osoby z naszego otoczenia wskazują nam rzeczy, o których my w ogóle nie pomyśleliśmy. A czasem też się okazuje, że ktoś załóżmy w ogóle problem zna od podszewki i tego też nie wiemy. I wtedy to też jest dla nas bardzo duży plus doświadczenia i usłyszenia od innej osoby, w czym faktycznie jest ten problem. I to może też nam naświetlać to, co chcemy robić. To są takie na pewno dwie moje duże rady, tak, aby liczyć i rozmawiać. No i oczywiście może takim, może to już nie jest rada, ale brakuje mi teraz słowa. Ale taką zachętą do tego, aby być jednak odważnym i ryzykować. Okay. Nie bać się tego ryzyka.
Bardzo fajne. Wiesz co, ja w tym tygodniu nagrywałem odcinek z Agnieszką Konkol, która ma własną agencję Hostess i ona tam powiedziała bardzo fajną rzecz. Ona odbija swoje pomysły z czatem GPT na przykład. Mówi, że powiedziała, że do tej pory rozmawiała ze znajomymi, ale gdzieś tam jest to, już tego nie robi po prostu. A ChatGPT ma na tyle szeroki kontekst już teraz, że jest w stanie spojrzeć na sprawę z wielu perspektyw i że to jest takie narzędzie dla niej teraz, które jej bardzo pomaga. To raz. A mi na przykład bardzo dużo dało pitchowanie przed inwestorami i potem ten feedback, który oni dają. Jakby to są doświadczeni przedsiębiorcy i no, zwracają uwagę na zupełnie inne rzeczy niż ja. I to mi osobiście mnie bardzo wzbogaciło w mojej drodze startupowej. Pitchowanie przed inwestorami to jest w ogóle temat, który moglibyśmy o kolejną godzinę rozmawiać. Ja tutaj mogę tylko podsumować, że pitchowanie przed inwestorami niestety to jest przekonanie, że pitchujesz przed inwestorem, pitchujesz przed człowiekiem. I to, czy ktoś ma większy czy mniejszy portfel, nie określa w stosunku do tego, czy faktycznie w ciebie zainwestuje, tylko jak on ciebie w ogóle odbierze. Jako ciebie. Ja też widzę teraz to, że to patrzymy, jest po prostu wspólny vibe. Nie? Jakby nie chodzi o te pieniądze, nie chodzi o to ryzyko, tylko o wspólny vibe i czy on w ogóle poczuje ten mój pomysł tak jak ja. Tak dzisiaj. To. Może nawet nie pomysł, po prostu ciebie. Ciebie. No tak, to prawda. To prawda. Tak. Maciek, bardzo Ci dziękuję. Bardzo ciekawa rozmowa. W ogóle dziękuję, że poświęciłeś ten czas. Mam nadzieję, że widzowie wyciągną dla siebie parę istotnych lekcji, a one były tam w całym nagraniu, były zaszyte. Życzę Ci wszystkiego dobrego, powodzenia w obecnych projektach, powodzenia w Beauty Campus. No i mam nadzieję, że jesteśmy w kontakcie i może jeszcze kiedyś nagramy wspólny odcinek, chociażby o tym pitchowaniu. Bardzo chętnie, bardzo chętnie. O tym, to jest temat, o którym chętnie też porozmawiam. Super, to się umówimy w takim razie, a ja życzę Ci teraz udanego tygodnia. Trzymaj się. Dziękuję bardzo, dziękuję Wam wszystkim i do usłyszenia.